Mogłeś się kiedyś spotkać z konstruktem takim jak inteligencja emocjonalna. I dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie, czy jest to koncepcja naukowa. Co to jest inteligencja emocjonalna? Jest to zdolność obserwowania własnych emocji i emocji innych ludzi, rozróżnianie emocji i wykorzystywanie informacji emocjonalnej do poprawy myślenia i kierowania zachowaniem. Z założenia inteligencja emocjonalna ma być nowym konstruktem psychologicznym, narzędziem ułatwiającym rozumienie ludzkich zachowań, umożliwiającym skuteczniejsze przewidywanie osiągnięć zawodowych i akademickich ponad to, co można przewidzieć dzięki inteligencji ogólnej. Samo pojęcie inteligencji emocjonalnej, mimo że historycznie sięga początków XX wieku, na salonach zagościło w 1995 roku dzięki bestsellerowi dziennikarza naukowego Daniela Golemana Emotional Intelligence, zyskując nie tylko popularność, ale i uwagę wielkiego biznesu. Ojcem medialnego sukcesu jest Daniel Goleman, o czym warto pamiętać oglądając ten materiał. Za praojca inteligencji emocjonalnej uważa się jednak Reuvena Barona, izraelskiego psychologa, który w swojej pracy doktorskiej rozwinął psychometryczny model kompetencji emocjonalnych i społecznych. Jego celem miało być stworzenie narzędzia do mierzenia tzw. współczynnika emocjonalnego analogicznego do testów IQ. O ile jednak sam Baron prawdopodobnie nie aspirował do nazywania swojego wynalazku inteligencją, to już Salovey i Meyer, a później Goleman tak. Współcześnie funkcjonują dwa modele w literaturze. Jako zdolność, ability model, model inspirujący do miana właściwej inteligencji, którego pionierem są Salovey i Meyer. Jako cecha, trait model, badana w ramach cech osobowości, obejmuje m.in. model Petridesa, Barona, Golemana, przy czym ostatni znany jest również jako mixed model, model mieszany. Według Saloveya i Meyera inteligencja emocjonalna obejmuje 4 zdolności. Pierwsza to postrzeganie emocji, zdolność wykrywania i rozszyfrowywania emocji na twarzach, zdjęciach, w głosach i artefaktach kulturowych, w tym zdolność do rozpoznawania własnych emocji. Druga to korzystanie z emocji, umiejętność wykorzystania emocji w celu ułatwienia różnych czynności poznawczych, takich jak myślenie i rozwiązywanie problemów. Trzecia to zrozumienie emocji, umiejętność rozumienia języka emocji i doceniania skomplikowanych relacji między emocjami. Czwarta to zarządzanie emocjami, umiejętność regulowania emocji zarówno w nas samych, jak i w innych. Daniel Goleman, dziennikarz naukowy, który spopularyzował inteligencję emocjonalną, definiuje ją jako wachlarz kompetencji i umiejętności podnoszących skuteczność przywództwa, samoświadomość, samoregulacja, umiejętności społeczne, empatia i świadomość, co nas motywuje. Na marginesie należy nadmienić, że książka Golemana to swoisty manifest ideologiczny, oparty na słabych danych, nieuzasadnionych tezach, błędnych wnioskowaniach i pobożnych życzeniach. Na dodatek, manifest ubrany jest w naukowe szaty, co wydaje się głównym grzechem autora. Ile jest inteligencji w inteligencji emocjonalnej? Aby zrozumieć problem z inteligencją emocjonalną, musimy najpierw uporządkować zamieszanie pojęciowe. Inteligencja to czynnik definiujący fenotyp funkcjonowania intelektualnego. W bardzo dużym uproszczeniu, inteligencja to zdolność używania intelektu warunkowana czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Z kolei emocja, również w bardzo dużym uproszczeniu, to zautomatyzowana odpowiedź organizmu na bodziec warunkowana wrodzonym lub nabytym systemem wartości. Czyli jeśli bodźcem jest zagrożenie nowym wirusem na świecie, to zautomatyzowaną reakcją organizmu będzie emocja strachu przed potencjalnymi nosicielami patogenu. Z powyższych definicji można wywnioskować, że inteligencja i emocje stanowią wyposażenie organizmu odpowiadające za różne, względnie konkurencyjne aspekty funkcjonowania człowieka. Z powodzeniem można argumentować, że emocje mają przywilej względem intelektu. Na przykład na widok węża nie kontemplujemy zasadności brania nogi za pas, tylko instynktownie uciekamy. Bezpiecznym wnioskiem wydaje się zatem, że nie można rozumować za pomocą emocji. Rozumować można co najwyżej o emocjach, a w psychologii nazywamy to introspekcją. Do określenia zarówno inteligencji, jak i inteligencji emocjonalnej najczęściej używa się rzeczownika zdolność. Czy słusznie? Trochę tak, trochę nie. Wyraz zdolność można rozumieć jako predyspozycję, potencjał, capacity, czyli zdolność wrodzoną, umiejętność,
Ability, czyli zdolność wyuczoną. Słowniki języka polskiego i encyklopedie z reguły nie biorą pod uwagę tego, jakby nie patrzeć, istotnego rozróżnienia i definiują inteligencję jako zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych, co musi powodować szereg nieporozumień, zarówno w nauce, jak i w literaturze popularnej. Jeśli zgodzimy się, że inteligencja człowieka jest predyspozycją, a nie umiejętnością, to musielibyśmy się zgodzić, że inteligencja emocjonalna również jest predyspozycją. Problem w tym, że ze wszystkich przytoczonych modeli wynika, iż inteligencja emocjonalna nie jest predyspozycją, tylko szeregiem umiejętności, cech osobowości lub po prostu inteligencją ogólną wykorzystaną w sferze emocji. Inteligencja emocjonalna nie jest więc nowym rodzajem inteligencji, tylko zbiorem dobrze ugruntowanych i zbadanych konstruktów psychologicznych, z czego kluczowe to inteligencja i osobowość. Teoretycy inteligencji emocjonalnej wprowadzili pomysł, że istnieje określony zestaw cech osobowości lub określony zestaw umiejętności związanych z rozumieniem lub wykorzystaniem emocji, które można interpretować jako inteligencję. Podważono zasadę, że konstrukty naukowe mają określone znaczenia. Innymi słowy, istnieje rozróżnienie między zdolnością a osiągnięciem, umiejętnością i nawykiem, postawą i wartością, cechą osobowości i stanem emocjonalnym itd. Te rozróżnienia są kluczowe dla nauki i konstrukcji teorii, komentuje dr Paul G. Matteucci, psycholog specjalizujący się w psychologii kryminalnej i sądowej. Jeśli więc coś jest zdolnością, to nie jest jednocześnie stanem emocjonalnym lub cechą osobowości, podobnie jak talent muzyczny nie jest cechą osobowości lub inteligencją. Załóżmy, że inteligencja emocjonalna to konstrukt naukowy. Jak w takim razie ją zmierzyć? No i tutaj pojawia się duży problem. Istnieje szereg testów, których celem, w zamierzeniu autorów, jest określenie czyjegoś hipotetycznego ilorazu emocjonalnego. W zależności od przyjętego modelu, polegają one albo na wypełnieniu kwestionariusza samoopisowego inteligencji emocjonalnej jako cechy, albo rozwiązywaniu problemów związanych z emocjami inteligencji emocjonalnej jako zdolności. W pierwszym przypadku pyta się badanych, aby ocenili własne zdolności emocjonalne w odniesieniu do zdań pomocniczych. Typu potrafię ocenić samopoczucie innych osób, nawet jeśli same nie mówią jak się czują, potrafię uspokoić osobę, która odczuwa złość itd. Problem z tym podejściem polega niestety na tym, że nie da się zmierzyć zdolności na podstawie kwestionariuszy samoopisowych, chyba że mierzymy zdolności wypełniania kwestionariuszy. Ponieważ każdy człowiek przykłada do siebie inną subiektywną miarę, wynikającą z różnego rozumienia pojęć, różnych doświadczeń życiowych, stereotypów, uprzedzeń i szeregu niezliczonych błędów poznawczych. Równie dobrze można by zapytać matematyka, czy dobrze radzi sobie z rozwiązywaniem równań różniczkowych, zamiast kazać mu rozwiązać konkretne zadanie. Testy niekognitywne są również podatne na manipulacje. Jeśli wiemy, że musimy osiągnąć wysoki wynik, to możemy czuć potrzebę naciągania odpowiedzi. Owe słabości zdają się przynajmniej częściowo eliminować testy na zdolność inteligencji emocjonalnej jako zdolności, których głównymi propagatorami są Salovey i Meyer, twórcy wiodącego w swojej kategorii komercyjnego testu MSCEIT. Niestety i w tym przypadku metodologia budzi poważne podejrzenia. Pierwszym i zasadniczym problemem jest fakt, że test nie ma obiektywnie poprawnych odpowiedzi, a indywidualny wynik porównywany jest z tak zwanym konsensusem. Co to znaczy? Jeśli dana osoba wybierze odpowiedź, która została wybrana również przez 75% respondentów, to uzyska wynik 75, czytaj bardzo wysoki. Ponieważ jednak pytania są dość proste, to rezultat jest taki, że rozkład wyników testu ma tendencję do pochylania się w kierunku górnej granicy rozkładu. Innymi słowy, wyniki mogą być mocno zawyżone. Kluczowe jednak wydaje się, że to co w istocie bada test MSCEIT, to zdolność dostosowania się badanego do norm społecznych, a nie jakąś wrodzoną predyspozycję badanego do skutecznego operowania informacją emocjonalną. Tutaj nasuwa się z kolei pytanie, na jakiej podstawie uznano, że kopiowanie zachowań i skłonności większości osób jest korzystne życiowo i zawodowo i czy w ogóle jest? Można z dużą dozą słuszności wnioskować, że niekoniecznie. Czy inteligencja emocjonalna jest game changerem w pracy? Jednym z głównych postulatów propagatorów inteligencji emocjonalnej jest jej rzekoma niezbędność w miejscu pracy, w tym, a może szczególnie, wśród kadr zarządzających. O ile ciężko dyskutować z argumentem, że ludzie panujący nad własnymi emocjami oraz ich otoczenie mają generalnie łatwiej w życiu, to już należałoby się dwukrotnie zastanowić, czy kompetencje emocjonalne, np. empatia, czytanie emocji i zarządzanie nimi, są krytyczne dla wydajności zawodowej kierowcy ciężarówki
ciężarówki, budowlańca lub pakowacza w Amazon? Odpowiedź na to pytanie właściwie znamy. Obszerna metaanaliza setek badań obejmujących tysiące pracowników na 191 różnych stanowiskach wskazuje brak jednoznacznej korelacji między inteligencją emocjonalną a większą wydajnością zawodową. Co więcej, poprawność reakcji emocjonalnych może zależeć od kontekstu oceny prawidłowości odpowiedzi. Na przykład tłumienie gniewu podczas otrzymywania negatywnej oceny od przełożonego może być skutecznym sposobem zarządzania emocjami, jeśli celem pracownika jest utrzymanie dobrych relacji z szefem. Czy jednak można uznać to za skuteczną reakcję, jeżeli celem jest utrzymanie samooceny i ograniczenie frustracji? I w końcu, czy dzięki wysokiej inteligencji emocjonalnej, rozumianej na przykład jako zgodność naszych zachowań z zachowaniami 90% innych ludzi na świecie, jesteśmy w stanie osiągnąć sukces na miarę 1% najbogatszych ludzi w społeczeństwie? Nie sugeruje rzecz jasna, że miarą sukcesu jest bogactwo, ale jeśli według propagatorów konstruktu wysoka inteligencja emocjonalna ma być krytyczna dla sukcesu zawodowego, to pytanie, o jakim sukcesie zawodowym mowa? Uśrednionym, jak w testach, czy takim sięgającym gwiazd, jak w przypadku Ilona Muska? Intuicyjnie zakłada się, że wysoka inteligencja emocjonalna wiąże się z odpowiedzialnym i moralnym życiem, a więc gdyby wszyscy byli wysoce inteligentni emocjonalnie, to świat byłby lepszy. Cokolwiek to oznacza w praktyce. Takie wnioski w każdym razie można wyciągnąć z ideowego manifestu Daniela Golemana, od którego de facto wyszedł w swojej książce Inteligencja emocjonalna z 1995 roku. Tak też zdają się sądzić zwolennicy konstruktu. Jest to niestety błędne założenie. O ile faktycznie wysoki iloraz inteligencji ogólnej nie jest absolutnym gwarantem moralnego i szczęśliwego życia, to hipotetyczna inteligencja emocjonalna tym bardziej nie jest. Dlaczego? Ponieważ o tym, czy czynimy dobro czy zło, decyduje nasz zestaw wartości i motywacje. Nie zdolności, nie umiejętności, nie predyspozycje. Nie trzeba umieć czytać swoich i cudzych emocji, aby czynić dobro lub zachowywać się prospołecznie. Nie trzeba należeć do mensy, aby móc stwierdzić, że nie należy krzywdzić innych osób. Czy możemy uczciwie założyć, że człowiek, który potrafi czytać emocje innych i motywować ich do działania, będzie z tego wyłącznie tytułu podejmować prospołeczne decyzje na korzyść społeczeństwa? Oczywiście, że nie, jak pokazuje nam historia. Tylko niepoprawny idealista mógłby tak sądzić, że inteligencja emocjonalna to jakieś lekarstwo na dzisiejszy świat. Stwórzmy kilka pytań. Z jakiego punktu widzenia etyki definiujemy sukces? Czy wysoka wydajność inteligentnego emocjonalnie sprzedawcy kredytów jest korzystna emocjonalnie z punktu widzenia kredytobiorcy zadłużonego na 30 lat? Czy wysoka wydajność marketingowca, sprzedawcy, dyrektora dużej korporacji produkującej dobra konsumpcyjne, powodujące choroby metaboliczne jest korzystna z punktu widzenia zdrowia publicznego? Czy sukces zawodowy inteligentnego emocjonalnie dziennikarza stacji telewizyjnej szerzącej fake newsy jest korzystny społecznie? Podsumowanie odcinka. Koncepcja inteligencji emocjonalnej padła na podatny grunt dzięki swojej egalitarności, to znaczy nie wyklucza nikogo w przeciwieństwie do inteligencji ogólnej, która w dużej mierze ma być dziedziczna. Cytując profesora Antonakisa z Uniwersytetu w Lozannie, inteligencja emocjonalna oczarowała opinię publiczną i niektórych uczonych o dobrych intencjach. Niestety praktyka i nauki voodoo wyprzedziły rygorystyczne badania. Za pomoc przy scenariuszu i researchu odpowiadał Adam Wichura z człowiek.info. Dziękuję każdemu, kto śledzi kanał podczas challenge'u w lutym, gdzie film pojawia się co 48 godzin. Zapraszam do komentarza do statystyk, jak dotarłeś do końca, oceny i czekania na następny film.